Widać, że Marika to porządna pani domu. Zobaczcie. Nie było jak wysuszyć ciuchów. Zrobiła z tej liny, pamiętacie peruwiańską linę? Gdzie kupowaliśmy do hamaków? No to tak to wygląda. No i wyschły przez całą noc. Dobra robota. Klimatyzacja tutaj. Klimatyzacja właśnie. Tutaj. Także brawo. Jej! Witajcie telewidzowie z trzeciego dnia w Brazylii. Dzień dobry, siemaneczko! To jest nasz trzeci dzień, tak jak już wiecie, i dzisiaj jest ten najważniejszy dzień. Dzisiaj wypływamy w najdłuższą część Amazonki. Dzisiaj startujemy, będziemy płynąć 4 dni do Manaus. Cieszysz się? Ja gotowy, ja zajarany. Trochę mnie plecy bolą po ostatnim, ale... No, także powiem wam, z tymi plecami to tak ciężko. Widzieliśmy, że ktoś sobie rozłożył tam materacę i ja o tym już wcześniej pomyślałam. No i teraz tak poszukamy, może jeszcze dzisiaj czy gdzieś znajdziemy dmuchany materac, bo w ciągu dnia jest ok, jak się ruszasz, ale później to cię tak tutaj jest cały czas zgięty. W nocy się obudziłam, mówię też, lepiej nie spać niż spać. Mamy 2,5 godziny do wypłynięcia, więc idziemy teraz na śniadanie i poszukamy, może jakiś materac się uda taki pompowany kupić. Wpadliśmy do restauracji kurczakowej, tutaj wczoraj jedliśmy, pamiętacie ten piec? No właśnie wcześniej patrzyliśmy, nie było jeszcze gotowe, a teraz zdążyli wyciągnąć wszystkie kurczaki z pieca. No i bierzemy sobie jedną porcję, bo wczoraj była taka duża porcja. Tutaj nam kolega nas będzie obsługiwał. Duża porcja była, więc bierzemy tylko jedną. Mamy naszą skromną porcyjkę za 12 zł. Ryż, makaron, fasola, banany. Co się urwało? O, ja lubię tak. O, ale zobaczcie, ta skórka. No tylko ją wycmokać. Ja tutaj też mam lekko przypaloną, biorę. Nie ma to jak delikatne śniadanie, prawda? O, dzisiaj było delikatnie. Jedna porcyjka na pół, idealnie. Choć ja się nie najadłam. Frytki smażone, ryż smażony, kurczak pieczony. Do tego makaron. Kupa węgli. Zabieramy nasze rzeczy już z pokoju. Mamy jeden plecak, ma Marika, 2 reklamówki, 3 reklamówki. I ja mam jeszcze jeden plecak. I tam jeszcze jeden plecak stoi i Marika się nie może rozstać z tą Rumunką. Mówi, zabieramy, przyda się. Przyda się, ten statek może się przydać, bo ostatnio nam tak poprudziły rzeczy przez ten, jak to, z komina, to wszystko co leciało, że myślę, że można je zapakować do plecaki. Ty po prostu potrzebujesz więcej miejsca. Zabieramy nasze rzeczy. Zamówiliśmy już, złapaliśmy po drodze 2 skutery i jedziemy do portu. Gotowa? Kolega dostał naszą Rumunkę do przodu i jedziemy. Pojedziemy za 3,50 do portu od osoby. Dojechaliśmy już do portu. To są nasze walizki. No idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Czy musimy kupić wcześniej bilety, czy wchodzimy tak jak w Peru było i dopiero później będziemy płacić. Zostawiliśmy nasze walizki tutaj w kolejce, bo już sporo ludzi czeka na tą łódź. Marika zostaje w kolejce po bilety, a ja lecę kupić jeszcze coś do jedzenia na wyjazd i do picia. Widzimy się za chwilę. Jest jakiś sklep z bułkami w centrum, to wezmę kilka. Tu mamy tuńczyka, to może zjemy tuńczyka po drodze. Biorę coś na przeczyszczenie flaków po jedzeniu. I do tego taki worek wody 6-litrowej, fajnie zamknięta, z takim dzióbkiem do picia. Jestem jeszcze w restauracji na mieście i biorę 2 dania na wynos. Mamy jeszcze 15 minut do wejścia na pokład, więc muszą się kobiety trochę pośpieszyć, bo Marika zostanie tam sama z tymi walizkami. W cenie tego biletu będziemy mieli kolację gdzieś koło godziny 6 wieczorem. Ale my zjedliśmy teraz tylko śniadanie, a jest godzina 11 prawie, więc musimy właśnie coś wziąć sobie na obiad, żeby tak zjeść, wiecie, gdzieś koło godziny 2, 3, żeby później tą kolację zjeść. Ale jak będzie jedzenie takie same jak na peruwiańskich łódkach, no to my się nie najemy. Mam już wszystko, zakupy, jedzenie, biorę jeszcze spray na amazońskie komary, bo te to nawet ponoć konia uwalą. Ja już kupiłam bilety dla Marcina. Też mam 290 za osobę. Na łódce było, że mamy zapłacić 260. Tutaj jednak okazuje się, że wszyscy muszą 290 zapłacić. Bilety podobno można kupić też wcześniej online, bo już ludzie przychodzili z takim wydrukowanym jakby bilecikiem i dostaje się takie bransoletki. Więc mi pani dla Marcina nie dała. Jak Marcin przyjdzie, musi się zgłosić z bilecikiem. No i wtedy odbierze swoją bransoletkę. Pani też sprawdzała pieczątki w paszportach, czy mamy pieczątkę z Brazylii. Widzę, że pani sprzedaje tutaj karty SIM. Podpytałam, no niestety tylko dla ludzi z paszportami z Brazylii, ale powiedziała, że w Manaus będziemy mogli spokojnie kupić. Ja wróciłem ze sklepu. Zobaczcie, jest tak gorąco, że ja płynę.
Teraz muszę się zgłosić z paszportem po opaskę. Pani wzięła ode mnie bilet, teraz dostanę taką bransoletkę. Pewnie na cały wyjazd. Pięknie. Gracias. Ciężko w sieci znaleźć taką informację, jakie łódki pływają z Tabatinga do Manaus. No i tutaj macie kilka nazw. My płyniemy tą, zieloną. Tutaj jest jeszcze jedna. Tutaj macie kolejne, widzicie? Jest Manaus Tabatinga i tutaj jest jeszcze jedna. O, zresztą ta też. Więc możecie sobie gdzieś pewnie informacji poszukać na stronach, albo też są, o widzicie, tutaj na przykład jest Instagram, na tej naszej jest WhatsApp numer, więc też można pisać do nich. 11:15, za 45 minut odpływamy i wpuszczają już powoli ludzi rządkami, tak jak ludzie się ustawiali i przyszli. My to stoimy w ostatnim rzędzie. Nie tylko my z Rumunkami na ten pokład wchodzimy. Puszczają rzędami, minęło już 15 minut jak puścili pierwszy, to puścili pierwszy, drugi, my jesteśmy w trzecim i mam nadzieję, że zaraz nas wpuszczą, bo my już założyliśmy wszystko, jesteśmy gotowi, żeby wejść na tą łódź. Jeszcze nasze Rumunki. Jeszcze nasze, właśnie, jeszcze nam przybyło 2 reklamówki po tych zakupach, co byłem. Idziemy już z naszymi Rumunami. Mariusz nie daje rady, ja też. Stoimy jeszcze w kolejce i panowie nam tutaj sprawdzają walizki. Policja pewnie przed wejściem na pokład. Dobrze, że dzisiaj się zczailiśmy i wyrzuciliśmy liście koki, bo tutaj w Brazylii są już nielegalne. Jesteśmy już na pokładzie i szukamy teraz miejsca, gdzie się możemy rozbić, gdzie nasze hamaki. Jak widzicie, tutaj też jest mało ludzi. Większość ludzi, tak jak w Peru, poszła na ten dolny pokład. Pełno tutaj federalnej policji łażą, sprawdzają wszystko. Tutaj widzicie jednego gościa, który sprawdza. Na pokładzie też widziałem. Też widziałem psa, który chodzi i wącha. Znaleźliśmy swoje miejsca na hamaki, teraz je montujemy i tak położyliśmy się tutaj, żeby mieć gniazdko. Gniazdko jest z tej strony, podłączymy sobie naszą końcówkę i tutaj jest lampa, więc też nie będziemy spać pod lampą. Już jesteśmy trochę cwańsi po tym ostatnim. Pod lampą lepiej nie spać, bo tam się zbierają pająki i muszki, komary. I wszystko jest nad głową. I świeci w oczy jak się śpi, to też. Można wyłączyć, choć tutaj nie widzę tych, może automatycznie będą wyłączali na tej łodzi. No, dlatego śpimy tutaj, gdzie nie ma lampy. Z jednej strony hamaki już wiszą, druga już prawie też. Marynarski węzeł będzie teraz, uważajcie. Było się w marynarce. Piękne. 2 razy, żeby Marii nie spadła. O. Zatestuj w takim razie. Bo nie węzły, ja testuję. Teraz będziemy czytać książkę 4 dni. Albo medytować. Mieliśmy wypłynąć o 12, ale tu jeszcze panowie noszą załadunek, więc myślę, że będzie trochę małe spóźnienie. Oj, będzie. Taka barka podpłynęła. Tu jest taki port, można powiedzieć. Tutaj samochody przyjeżdżają. My też szliśmy tam tym mostem, żeby dotrzeć na tą naszą łódkę. No i to coś związane pewnie z tym portem jest. Kapitan, coś tam jest tu napisane. Ale tutaj też podpłynęła policja. Mają taką łódkę. Pewnie ci, co tam sprawdzają, albo ci, co sprawdzają na łodzi. No i też policja przyjechała tam samochodami, stoją na górze. Ta łódka dużo lepiej wygląda niż ta w Peru. Ładny zlew, mydło jest. Ja to jestem jeszcze cały czas spocony. Można pić wodę, ile się chce. Tego nie było na tamtej łódce. Jest też sklepik, pani sprzedaje. Pewnie też ugotuje coś jak trzeba. O, tam na bieżąco, na patelni, jajka. Nie ma problemu, jak ktoś jedzenia nie będzie lubił albo nie będzie miał swojego. Tutaj znowu tak ładnie to wszystko zrobione. No i kibelki. Zobaczcie, dużo lepsze niż te, co były na tej peruwiańskiej łodzi. Jest też prysznic, pięknie. Kapitan daje sygnały, chłopaki odczepiają sumy i zaraz będziemy z półgodzinnym opóźnieniem odpływać. Kolega płynie z nami, wejdzie na pokład. Jest. I odpływamy, nadszedł ten czas, wypływamy. Gotowa Marika na 4 dni na Amazonce? To się okaże. Tu podłoga wygląda lepiej, warunki w ogóle w łazience też są, normalnie prysznic można wziąć, więc myślę, że nie będzie tak źle. Jedzenie też można jeszcze sobie dokupić, też ceny nie są za wysokie, jakieś 10-8 zł różne. Z jakiegoś burgera, czy frytki, czy no nic tutaj specjalnego nie ma, ale lepsze to niż nic. Ostatnio też nie jemy nic specjalnego. To też prawda. Zapłaciliśmy za te 4 dni 230 z jedzeniem, dzisiaj już startujemy z kolacją, więc myślę, że to dobra cena za te 4 dni. Zobaczymy, jak będzie się płynęło, ale ekipa póki co jest fajna. Mówią tutaj po angielsku trochę ludzi, tak też z Brazylii, więc inni grają na gitarze. Zobaczymy. Przemeblowaliśmy trochę nasz pokój. Zrobiliśmy sobie hamaki tak, że jest tyle miejsca, że po ukosie je daliśmy i one się teraz bardziej rozciągają i lepiej się leży.
Widzicie tam tą niebieską łódź, o tam? No to ona wypływa w tą samą trasę, tylko że jutro. Obracamy się o 180 stopni, bo stamtąd wystartowaliśmy i będziemy płynąć w tamtym kierunku. Czyli to, co widzicie, będzie tak cały czas. Oprócz dwóch brzegów i coś, co będziemy widzieć na brzegach, to nic więcej nie będzie. Tutaj jest ten sklepik z taką restauracją, można powiedzieć. I zobaczcie, burgera można takiego zjeść za 10 rieli. 10 rieli to jest 8 zł. To jest jakiś za 12. Tutaj nie wiem, co to jest, ale może jakiś dodatek za 5. Tu jakieś bolo, to też nie wiem, co to jest. No i jakieś napoje są za 7, 10, 15. Także no nie jest źle, jeżeli chodzi o ceny. Czas na nasz obiad. To, co kupiłem. Mamy, zupa jakaś z pazurkami pewnie. Jakaś wkładka jest. Tak wygląda moja zupa. W środku jest z makaronem, jest też z wołowiną. Mari ma to samo, smacznego. Tak wygląda moje drugie danie. Mam wołowinę, ryż, oczywiście fasola, jakaś sałatka, maniok. Wiecie, co Marika powiedziała? Że teraz by chętnie kogoś poznała, kto transportuje tutaj, wiecie co, nielegalne substancje. Zaciekawiło mnie to, jak to się odbywa na tej linii brzegowej, bo nas na przykład się przeszukiwali i tak dosyć dokładnie też mi kilka pytań zadawał i 2 razy mój paszport sprawdzał i coś to mu się nie spodobało z moją poprzednią pieczątką, jak byliśmy w Brazylii. W każdym razie, jak to wygląda tutaj, jak to nie jest kontrolowane, jak to na każdym, jak się teraz rozglądamy, że tu jest tyle pola, tyle przestrzeni, w sensie tyle możliwości tego transportu. I tak pewnie to robią. No właśnie, dlatego przyszedł mi ten pomysł, że fajnie by było zobaczyć taką akcję. Poszukamy. Marika, te zaokrąglenie tutaj to jest ostatni raz, jak widzisz Peru. Bye bye Peru, dokładnie. Zobaczcie, tutaj ta trawa to jest ostatni cypel Peru. Tam płynie rzeka w stronę Peru, a my będziemy płynąć w lewo, dalej Amazonką. Okazało się, że nie popłynęliśmy w lewo dalej Amazonką, tylko wpłynęliśmy w tą drogę tutaj do Peru. I tam jest jakieś większe miasto też brazylijskie po tej lewej stronie, więc może dlatego tutaj wpływamy, żeby odwiedzić tamte miasto, zabrać coś stamtąd. Tak jak pomyślałem, dopływamy do miejscowości Benjamin Constant. No i pewnie tutaj zatrzymujemy, ktoś wsiądzie, ktoś wysiądzie. Myślę, że jeszcze nikt nie będzie wysiadał, bo to krótka droga, ale z drugiej strony też nie ma tutaj dojazdów drogami. Choć taki mały odcinek, to pewnie można jakąś małą łódką przepłynąć. Dzisiaj tak gorąco, pić się non stop chce. Już litr wody nam poszedł, znaczy to i tak niedużo w sumie. I teraz Marcin przelewa 6-litrowego worka wody za 5 zł, tak? Do tej naszej małej, bo wygodniej się pije. 5 rieli. A, 5 rieli. Pięknie ci poszło. Na razie stamtąd nie pijemy, bo nikt stamtąd nie pije wody, więc nie wiemy, co jest złego z tamtą wodą. Wygląda dobrze i jest napisane, że w Rio faktycznie jest zimna, fajna. Można podpytać tutaj Brazylijczyków obok. A ta jak? Dobra. Bardzo powoli dopływamy do tej barki, która stoi tutaj. Nie wiem właśnie, czy my będziemy do niej dobijać i ludzie będą przechodzić na naszą barkę. No zaraz zobaczymy. Dokładnie tak jak myślałem. Dobijamy do tej niebieskiej barki. Zaraz się zetkną oponami z przodu. Najpierw. I mamy to. Uderzyliśmy w tamtą barkę. No i teraz pewnie tyłem dobiję do końca do tej barki. Dosłownie 2 osoby wsiadły i już odpływamy. Tyle czasu tutaj płynęliśmy. To już łatwiej by było, tak jak było na ostatniej, że wysyłają tą małą łódkę, zabiera i wsiadają na pokład. Na milimetry tutaj przechodzi. Okazało się, że ta barka przed nami odpływała. My myśleliśmy, że to my się przesuwamy. My tutaj przycumujemy do portu i pewnie trochę towaru załadują, trochę ludzi się dosiądzie. Przez to, że wpłynęliśmy nie w Amazonkę, tylko w tą drugą rzekę, teraz znowu po lewej stronie mamy Brazylię, a po prawej stronie mamy Peru. Powoli dobijamy do brzegu, no i widać trochę towarów do załadowania jest. Ludzie też czekają ze swoimi produktami, więc pewnie zaraz wejdą na pokład i będą sprzedawać. Jest też kilka osób, które wchodzą na pokład, żeby właśnie płynąć tą łodzią dalej. Zobaczcie, ludzie już z bananami, z jakimiś chrupkami też widzę, będą wchodzić na pokład. Deska wylądowała już na porcie i zaraz będą ludzie wchodzić do nas. O, jakie poruszenie od razu. Kto pierwszy? Patrzcie. Miejsca starczy dla wszystkich. Nie wiem, czy to widzicie, ale ten statek cały czas się przesuwa i ta deska zaraz będzie krzywo. Jeszcze ktoś zaraz wpadnie.
Nie spodziewałem się, że chłopaki będą coś rozładowywać, bo dosłownie płynęliśmy pół godziny. To tak jakby można sobie, nie wiem, jak ktoś nie ma jakiejś łodzi, no to nawet wynająć jakąś mniejszą łódkę, no i popłynąć po to. Pan teraz przyszedł ze swoim kablem, się pyta, czy się może do nas podłączyć, bo też ma wtyczkę taką peruwiańską, kolumbijską, a tutaj są takie okrągłe, jak u nas w Polsce, w Europie. Kolega wszedł na łódkę i sprzedaje jakieś cytrusy, też widziałem, tam kokosy miał. Kokosy? Tak mi się wydawało. Nie, chyba to były cytrusy. Kokos to jakby był, to bierz od razu. Nie za wygodnie ci tam? Masz zamiar tak leżeć 4 dni i nic nie robić? No. Internetu nie ma, pracy nie ma, bo żyć nie umierć. Tak na Karaibach crazy. Oj, fajnie. Basenu brakuje. Basenu, no tak myślałam, żeby kupić tą miskę dużą i naleć sobie tam wody I chlupać się. i chlupać się, no. Bo Dobry jest naprawdę pomysł. gorąco i nawet tutaj przewiewu tak nie za bardzo, znaczy nie ma. Jak my płyniemy pół godziny i 2 godziny stoimy, no to... Koniec rozładunku i załadunku. Kapitan dał już sygnał. Kobietki już widzicie schodzą z pokładu i pewnie będziemy zaraz odpływać. Deska jeszcze jest. Pewnie czeka kapitan, bo widziałem, jak niektórzy ludzie poszli w ogóle sobie na jakieś zakupy. Chłopaki odczepili już sumy i zaraz będziemy ruszać dalej. Powoli odpływamy już z tego portu i tak mi się wydaje, że teraz zakręcimy i wrócimy na Amazonkę. Maryjka w końcu się skusiła na swoje danie. Miała kurczaka z makaronem, ryżem i dobrą cebulą. Najlepsza. Mi też smakowała, ona jest jakimś lekko sosem takim kwaśnym. Może cytryny trochę, może jakiegoś octu. Pamiętacie, jak wam przed chwilą mówiłem, że tutaj można zobaczyć ostatni punkt Peru? No i tak jest teraz. Wracamy i płyniemy dalej już Amazonką. Minęło 2 godziny i Marice już niewygodnie na hamaku. Jeszcze 4 dni przed tobą. Gorąco dzisiaj, naprawdę. Jeszcze słabo wieje. Tam nie było tak gorąco na tamtej łodzi. W nocy to było zimno. W nocy też pewnie będzie chłodniej. Tutaj mamy taką ścianę i słabo zawiewa. I też w ogóle wiatru nie ma z boku, więc jest gorąco mega. Co chwilę mijamy takie małe wioski. Widzicie te drewniane chaty? Wszystkie są na palach zrobione. Widać też małe łódki stoją na brzegu Amazonki. Tam też, o, nawet widać, ktoś się teraz kąpie, jakieś dzieciaki. Tak wyglądają te wioseczki. Kolorowe domki. Kapitan przed chwilą przez megafon mówił, że już kolację podają. Dość wcześnie, bo jest 17. Idę zobaczyć, bo tutaj jest kantyna. Na kantynie jest kulturka. Pan powiedział, że jak chcę wejść na kantynę, to muszę założyć sobie koszulkę. W tych godzinach można jeść posiłki na tej kantynie. My już jesteśmy gotowi. Będziemy zaraz jadać. Nie mamy talerzy? Są. Właśnie. Są talerze. Idzie się, czyli jesz. Tak. Są talerze i można zjeść sobie właśnie taką zupkę na kolację teraz. W sumie ta druga to ta sama. Siedzimy w kantynie, tak, zobaczcie, wszystko jest na sztywno, metalowe, tutaj też, żeby się nic nie bujało. Tak wygląda nasz makaron z wołowiną. No i do tego jeszcze jest bułka. Mimo prostoty tego dania, makaron, sos, trochę sos podobny do sosu, jak jest fasolka po brytońsku u nas. Inny, ale podobny. Do tego kawałek wołowiny. Naprawdę to było dobre, dobrze doprawione. W porównaniu do peruwiańskich warunków, no to tutaj było dobrze, bardzo dobrze. To przypominało mi gulasz w ogóle. Tak. Gulasz pikantny, trochę soli dodałam, naprawdę chciało się to zjeść. Do tego była buła, ale my też mamy do tego rzecz antysraczkową, prawda? Można tak to nazwać. Dezynfekcja. Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja. No to zaraz. Tak wygląda brazylijska tabletka. Kasasza. Na pewno chcesz tutaj? Na pewno. Myślę, że słuszna porcja, Marii. Taka wystarczy. A ty? Ja spróbuję, ale to... ładnie zapachniało. Tylko to bez zapojki trzeba, żeby zadziałało. Nie wiem, czy to przejdzie. Ja pamiętam, jak byłaś w Brazylii i tą kasaszę w ogóle nie wybrzydzałaś. To nie w tym, nie czystą. Okej. Spróbujmy, jak tym razem spróbuję. Za to, żeby nie było. To nie najgorzej. Bardzo dobrze weszło. O, i będzie. Miks nic nie da. Da, już doleciało do żołądka. Marcin wysłał mnie po internecie i już wracam do niego z wiadomością. Okazuje się, że nie można kupić internetu na 24 godziny, tylko na
3 godziny za 10 albo na 5 godzin za 20. Co za promocja? No też się zdziwiłam, jeszcze powiedziałam pani i panu, bo nie mówili po hiszpańsku, tylko po swojemu, znaczy po portugalsku, więc pisał mi, no więc upewniłam się, że 20 to 20. No właśnie dziwne, że nie można na 24 kupić. Ale na dole była taka karteczka, może na dole tam trzeba spytać kogoś. No myślę, że to samo. Poszukam teraz. Nic z tego, internet tylko na 3 godziny i na 5 godzin, tak jak już mówiliśmy. 24 godziny oznacza, że on działa 24 godziny na dobę, ale że nie można go kupić na ten okres czasu. A my go potrzebujemy, żeby dodać filmik na YouTube. Żebyście mieli co oglądać, ale coś mi się wydaje, że nic z tego nie będzie. Zobaczymy, w Peru to tak średnio działało. Tutaj nie wiemy, może wypróbujemy, ale trochę droga impreza. Pogoda nam się psuje, pani wcześniej przyszła, zamknęła te okna tutaj co są i teraz pan przyszedł i zamyka plandekę, już nie będzie ładnego widoku. No na to ja się nie pisałem. Ja chcę oglądać. Ale dobrze, bo już trochę za bardzo wiewa tutaj nam powiewało do tych rzeczy i chyba naprawdę deszcz się odrywa, bo... Będzie padać w nocy, Ja no. no, już czuję. To z plandeki. Po kolacji bierzemy jeszcze deser. Pani nam zaraz w mikrofalówce odpali popcorn za 6 zł, 8 rieli. U nas już się zrobiła noc, my powoli szykujemy się do spania. Też nam się rozpadało trochę, więc pozasłaniane mamy nawet tutaj o plandekę. Jeszcze burza widać grzmi. My idziemy spać. Dobranoc, to był fajny dzień dzisiaj, pierwszy dzień, trochę ekscytacji, ale też całkiem inne nastawienie niż do tamtej łódki, jest o wiele lepszy i wyższy standard w ogóle. Także do zobaczenia jutro. Pięknie, pewnie dobrym śniadaniem nas tu obudzą. Przebudziłem się, bo coś głośno się zrobiło, mówię, idę zobaczyć co się dzieje. I patrzę na mapę i zatrzymaliśmy się w miejscowości Santa Rosa. O tej samej nazwie co wyspa w Peru, do której dopłynęliśmy. I ludzie wchodzą teraz na pokład. Dość sporo.